Cześć, z tej strony Mike. Kolejny film na kanale, kolejne testy, tym razem na warsztacie polskie ICO o nazwie MillionCoin, skrót MON. Innowacyjne usługi, tak zatytułowałem ten film. Oczywiście token MON nie jest wspierany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i nie potwierdzam tutaj plotek, że mają być te monety zbierane na fundusz odzyskania Tupolewa z Rosji. Oczywiście taki żart, zacznijmy, suchar codzienny. Co to jest MillionCoin, na czym polega ten projekt, white paper, mapa drogowa, czy warto inwestować? Moja subiektywna ocena projektu, na końcu ocena końcowa o samym MillionCoinie. Cytując twórców, kompleksowy system transakcyjny wykorzystujący pełny potencjał kryptowalut, oparty jest o Ethereum w standardzie ERC20. Oni mają w planach zbudować ekosystem łączący wiele aplikacji, umożliwiający beztransferowe operacje walutowe w ramach bazy klientów, czyli wiele aplikacji, jedna waluta dla wszystkich aplikacji, którą można wymieniać. W tej chwili w fazie pre-sale za jedno Ethereum można kupić 3750 monów. Brak minimalnej wpłaty. Szkoda, że nie ma tej informacji na stronie. Polecam autorom wrzucenie, bo to jest duży plus. Nie każdy chce inwestować kolosalne pieniądze. I teraz tak, platformę chcą stworzyć dla takich usług jak kupno i sprzedaż towarów i usług. Skorzystanie z oprogramowania i usług programistycznych, czyli możecie sobie wynająć programistę, możecie sobie wykorzystać oprogramowanie, nie musicie go kupować, możecie z niego korzystać. Wymiana kryptowaluty pomiędzy użytkownikami, czyli tych monów, szybkie płatności. Dodatkowo, to jest fajna sprawa, porady prawno-podatkowe i księgowo-rachunkowe. O samej walucie wejdźmy na stronę. Strona wygląda tak, jak wygląda. Wszystko jest tak, jak ja chcę. Można powiedzieć, oczywiście jest wersja angielska i polska. Jest odpowiedź na najczęściej zadawane pytania, ale po kolei. Tutaj jest informacja. Czym to jest? Krótka informacja. Można sobie zobaczyć film. Zobaczcie tutaj to podsumowanie, na czym to polega. Tu jest ta faza pre-ICO. W tej chwili zaczęło się 18 lutego. Zebrano na razie niedużo, bo 13 Ethereum. Idą poszczególne fazy. Tu jest oczywiście planowany też 1 Million Shop. Systemy bot AT. I tutaj oprogramowanie, księgowość, wymiana walut, prawo. Jest ich zespół. Można sobie to przesunąć. To jest takie, o, tutaj możemy sobie klikać. Po kolei to są Polacy. Ja oczywiście rozmawiam, właściwie nie rozmawiałem, miałem zadzwonić, ale jakoś nic z tego nie wyszło, numer telefonu miałem. Wymieniałem maile z panem Marcelem Vandasem, serdecznie pozdrawiam, udzielimy wszystkich niezbędnych informacji, także jak miałem jakieś pytania, to na wszystkie pytania odpowiedział i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przejdźmy teraz tak. Oczywiście to jest ich zespół, tu są artykuły, gdzie były, są aktywni. To jest ten FAQ, czym jest, jak mogą skorzystać, kiedy rozpoczyna się ICO. Wszystkie informacje, które potrzebujecie, ja wam tego nie będę tłumaczył z racji tego, że po polsku każdy mówi. Teraz tak, white paper. White paper jest wszystko właściwie, co jest tu potrzebne. Wszystkie informacje, więc jak to działa, jaki jest ich plan, tu jest, można powiedzieć, te poszczególne fazy, czyli ta mapa drogowa, może od tego zacznijmy. To jest ich mapa drogowa, ja nie wiem, czy to dobrze widać, może ja to troszeczkę powiększę. I zobaczcie, zaczęli w czwartym kwartale 2016 roku, uruchomienie prototypu tego bota. W 2017 roku w poszczególnych przechodzili szkolenia, relacje biznesowe, udana transakcja sprzedaży samochodów, tak, testy wewnętrzne tego bot 09, zamknięta grupa użytkowników. To wszystko weszło w fazę ICO i tutaj zobaczcie, w poszczególnych kwartałach, tak, na początku będzie bot, później będzie sklep, kantor, na końcu giełda, pod koniec tego czwartego kwartału 2018 Mator i w 2019 roku będzie jedna platforma, zostanie to wszystko zintegrowane ze sobą. O tym możemy oczywiście poczytać, to też jest wszystko w white paperze. Opis waluty, specyfikacja techniczna, tu macie poszczególne, zobaczcie, w tym presale'u mają 5 milionów monet, za jedno Ethereum można kupić 3750, do 17 sierpnia, także jest czas, zbierają 1000 Ethereum, oczywiście jak ktoś szybciej na przykład kupi, to może się okazać
Może się okazać, że już zabraknie tych monów, nie będzie ich. Na przykład jak ja wygram w Euromilion w piątek, to na przykład kupię wszystkie i będę sprzedawał drożej. Żartuję oczywiście. Tak to wygląda. Zobaczcie przeznaczenie tokenów. 75% na ICO. Testy, doradztwo, reklama, marketing, tak, na co idą fundusze, wszystko jasno i wyraźnie. Ja dlatego zdecydowałem się, od razu zaznaczę tutaj, ten film nie został nagrany dlatego, że oni do mnie napisali, zaproponowali mi pieniądze, zresztą ja od początku mówiłem, że mnie nie można kupić. Ja sobie zaznaczam, że ja nie robię filmów pod reklamy, przynajmniej na tą chwilę, chyba że jest to ciekawy projekt. Także ja nagrałem film, bo odpowiedzieli na wszystkie moje pytania i wszystko było pozytywnie, poprawnie. Oczywiście wiadomo, jest to faza ICO, a właściwie pre-ICO, także na CoinMarketCapie tego nie znajdziecie. Poczytać sobie możecie wszystko na ich stronie, tak jak pokazywałem już. MillionCoin.io. Wszystkie informacje tutaj są. No i pozostaje chyba ocenić ten cały projekt, także plusy i minusy. Na pewno ciekawy pomysł, na pewno na plus bardzo dobry, konkretny white paper, mapa drogowa, ciekawy pomysł, aktywny support, duży plus. Jak dla mnie osobiście możecie mnie traktować jako nacjonalistę, ale to jest produkt z Polski. Ja jestem Polakiem, wspieram produkty polskie. Jak mam tej samej jakości kupić produkt z zachodu i polski, zawsze kupię polski. To jest, można to się z tego śmiać, ale ja tak robię. I konkretne plany rozwoju. Ale oczywiście nie ma róży bez kolców. Jest konkurencja na rynku. To jest minus moim zdaniem, czy minus, no... Chłopaki będą walczyć, no zawsze jest prawie, każdy ma konkurencję na rynku, ale no to jest zawsze jakieś coś, co daje coś do zastanowienia. Teraz niepewne polskie prawodawstwo. To oczywiście nie jest wina projektu, no, ale działają w takim środowisku, w jakim działają. Ja rozumiem, że się kryptowaluty zmieniają, ale jeżeli chcą działać na polskim rynku, to wiadomo, jak ktoś kiedyś powiedział, łatwiej się dogadać z ruską mafią, jak z polskim ministerstwem. Trochę coś prawdy w tym jest. Pewne niedociągnięcia na stronie to są takie drobiazgi. Z mojej sugestii tak, na pewno, co ja bym powiedział, na pewno ja bym zaznaczyłbym informację, że jak kupić, znaczy w sensie, że nie trzeba tej wpłaty minimalnej, to bym zaznaczył. Teraz tak, jak kupimy sobie w ICO, z tego co ja tutaj znalazłem, chyba że jest oczywiście, jak kupić to w przypadku MyEtherWallet. Powinna być też możliwość w tych innych portfelach, ta powinna być informacja, tak? Nie z założenia, że jest MyEtherWallet, ale też wszystkie portfele. Oczywiście support, od razu zaznaczę, ten pan z supportu napisał do mnie i przesłał mi instrukcję i być może, ja zaraz tu popatrzę to w mailach, niech ja to tylko znajdę, tego maila. Musicie się chwileczkę uzbroić w cierpliwość, bo on mi na wszystkie pytania odpowiedział. A tak, instrukcja, jak to wysłać, jest. Tak, znalazłem na mailu, tą informację przeciągnę. Dam radę ja to przeciągnąć? Niestety nie dam rady. Nie dam rady. A jest tutaj, mogłem przeciągnąć. Zobaczcie, jest, jak to wpłacić, w jaki sposób. Aczkolwiek moim zdaniem, to też od razu powiem, i to taka sugestia do zespołu, wrzućcie na stronę ten tutorial. Wrzućcie na stronę, a teraz się pojawił nagle. To jest ciekawe. I teraz najlepsze, że ja go chyba zamknąć nawet nie mogę. O, to jest lepsze. Dobra, udało się. Wrzućcie na stronę ten tutorial, żeby to było wszystko jasno i wyraźnie. To jednak zachęca takie osoby jak ja, więc to tak jest takich drobnych niedociągnięć. To naprawdę są małe minusy. Ocena końcowa 7,5 na 10. Bardzo wysoko jak na ICO, moim zdaniem. Od razu powiem tak. Ja mam osobiście zamiar zainwestować w ten projekt. Uważam, że projekt jest fajny. Uważam, że projekt ma potencjał, aczkolwiek, tak jak mówiłem, są pewne drobne niuanse, drobne niedociągnięcia. Naprawdę drobne nie są to, o czym mówiłem tutaj, nie są to duże minusy, w większości na plus. Największą niepewnością jest to niepewne polskie prawodawstwo, bo ja zakładam, że chłopaki chcą świadczyć swoje usługi na rynku polskim i chcą generalnie, jako można powiedzieć, tutaj w Polsce działać, więc tutaj no, nasi włodarze mogą im to niestety
mogą im to niestety utrudnić. Ja się też oczywiście zapytałem w przypadku, jak to jest w przypadku zbierania funduszy, no bo w Polsce prawodawstwo, jeśli chodzi o waluty fiat, wygląda tak, że jak się zbiera jakiekolwiek fundusze, to trzeba mieć pozwolenie Ministerstwa Finansów. To jest dopiero paranoja. Kickstarter w Polsce był nielegalny. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Oni stwierdzili, że ponieważ nie jest to uregulowane, to zbieranie funduszy w postaci kryptowalut nie jest objęte tym zakazem. No to fajnie, oby tylko Urząd Skarbowy nie przyszedł i nie stwierdził, że oddawajcie kasę, bo my teraz zmieniamy zasady. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nasi genialni włodarze nie zniszczą naszych projektów, bo taki projekt powinien być wspierany dodatkowo jeszcze na 10 albo 15 lat zwolniony z podatków, żeby tylko się rozwijać, a nie utrudniany. No. Reasumując, 7,5 na 10, wysoka ocena, plusy i minusy, tak jak tutaj pokazałem. Ja będę chłopaków obserwował, zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Zainwestuję parę złotych, nie dużo, bo ja w takie ICO nie inwestuję dużych środków, tak jak mówiłem, tam $100-200 to nie jest tam wydatek. Oczywiście wszystkich widzów zachęcam do własnego researchu. Możecie napisać do supportu. Oni naprawdę są aktywni. Na wszystkie pytania odpowiedzą. Jeżeli macie zamiar inwestować, zróbcie własny research. Przemyślcie to. Jeżeli uważacie, że to ma potencjał, jeszcze z kimś to skonsultujcie. Ja nie jestem alfą omegą, ja nie jestem wyrocznią. Nie może być tak, że ja mówię coś, a wy ślepo idziecie, jak to się mówi, jak lemingi i kupujecie. Nie. Ten kanał ma polegać na tym, że oglądacie moje filmy, ja coś opisuję, daję wam cynk, a wy robicie własny research i podejmujecie decyzje. Także tyle. Żegnam się z wami, do następnego razu.